Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie z okazji nowego roku numerologicznego, który zaczął się już, czy zacznie 22 września. Będzie to rok w wibracji cyfry 1. Jeśli chodzi o to, jak sobie wyliczyć właśnie swoją liczbę czy cyfrę numerologiczną, to musicie po prostu dodać do siebie wszystkie cyfry w Waszej dacie urodzenia i jak najbardziej to uprościć. Tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do zgłaszania się, jeśli chodzi o czytania prywatne. Trójki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was energia na nowy rok numerologiczny. Rok w wibracji jedynki, czyli rok związany z rozwojem, z nowym. A dla Was, słuchajcie, karta świata. To tak a propos nowego i fantastycznie, dlatego że karta świata jest związana właśnie z rozwojem, z przygodami, z nowym, ale też słuchajcie, z wyjazdami za granicę. No wiadomo, zdobywacie świat, ale to zaraz zobaczymy, o co może chodzić. Co do Was przychodzi, co się pojawia. Przychodzi do Was z kolei 9 mieczy i to jest zastanawiające, bo no tutaj z kolei w tej karcie widzę takie zamartwianie się i szukanie dziury w całym. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei paź buław. On jest przedstawicielem trygonu Ziemi, czyli byk panna lub koziorożec, ale też słuchajcie, mógłbym mówić o słomianym zapale i wydaje mi się, że właśnie w tym roku pracujecie nad słomianym zapałem i nad trenowaniem swojej woli, nad treningiem na siły woli. O, jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako 10 mieczy i to też jest bardzo zastanawiające, dlatego że jak na razie macie bardzo różne karty. Z jednej strony każda inna, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że w tym roku zaczynacie coś nowego, co ma sprawić, że na następne lata będzie Wam lepiej, łatwiej, wygodniej. I jeśli to ma być związane z przeprowadzką za granicę, czy na przykład do innego miasta, albo w ogóle ze zmianą nawyków i kompletnie swojego życia, no to już tutaj sobie wybierzcie. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest z kolei paź monet, uczeń, student, no, który ma właśnie wyruszać w nowe. I słuchajcie, też działać kreatywnie. Jeśli chodzi o numerologię i o trójkę, to no, ma to być dla Was rok kreatywności i starania się o ulepszenie swoich umiejętności, czy słuchajcie, w ogóle kreowanie swojej rzeczywistości. To tak a propos tego, co powiedziałem wcześniej, na zasadzie rzucam wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady, w te przysłowiowe Bieszczady. Czego nie robić, czego unikać. Unikać pazia mieczy z kolei i to już jest, słuchajcie, trzeci paź. Już Wam pokazuję. Paź mieczy, monet oraz buław. I to też jest informacja, że być może ktoś z Was ma do czynienia z osobą lub osobami bardzo niedojrzałymi i przez te osoby no, coś w Waszym życiu nie rusza. I wydaje mi się, że w tym roku warto się z takimi osobami po prostu pożegnać, rozprawić, ale z przełożenia jeszcze pokażę, o, i to jest piękne, karta
królowej monet, która jest egoistką, ale też słuchajcie, to jest kolejna karta mówiąca o kreatywności. Natomiast tak jak sobie spojrzę na całość, no to oczywiście przede wszystkim paziowie, ale też miecze się pokazały, a miecze kojarzą się z trygonem powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, więc no, albo ktoś z Was jest w tym trygonie, albo ma kogoś bliskiego. Natomiast powietrze to jest bardzo szybki żywioł i mam wrażenie, że zmiany w tym roku mają być bardzo szybkie. Takie też bardzo, słuchajcie, jakby to powiedzieć, nie to, że skrajne, ale no coś jesteście w stanie bardzo tak o 180 stopni odmienić. Ale wy tutaj pokazujecie się jako nie, to nie wy, słuchajcie, z przełożenia jest królowa monet i no ona mówi o egoistce, czyli stawiacie siebie na pierwszym miejscu w tym roku, ale nie tak narcystycznie, że tutaj innych nie szanujecie, a wy jesteście z nosem do góry najważniejsi, tylko bardziej chodzi mi tutaj o to, że no, jeśli wam nie jest dobrze w danej sytuacji, jeśli robicie wszystko pod innych, dla innych, a zapominacie o sobie, no to nie tędy droga. Tutaj musicie pamiętać o tym, że no to wy będziecie ze sobą do końca życia, aniżeli ktokolwiek inny, no bo nie wiadomo. I trzeba o siebie dbać, trzeba stawiać na swoje, inwestować w swój rozwój, w swój wygląd, w swoje samopoczucie, w to, aby żyło wam się lepiej, bardziej komfortowo. I ten rok również sprzyja temu, aby zainwestować w coś pieniądze. I czy to ma być zabieg, czy to ma być kurs językowy, czy remont mieszkania, no to ma sprawić, że na lata będzie żyło wam się dużo lepiej i wygodniej dla swoich własnych potrzeb, a nie tylko i wyłącznie będę ciułał, żeby komuś coś dać, pożyczyć i tak dalej. O sobie macie pamiętać. I tutaj widzę, że decyzje związane z wami, z poprawieniem swojego bytu, no, są na pierwszym miejscu. Tym bardziej, że w ogólnej energii jest karta świata i ona tutaj bardzo mi się podoba w tej talii, bo pokazuje taką bardzo zadowoloną i roztańczoną postać. I wychodzi na to, że w tym roku czekają was nowe przygody, wyjazdy, zmiany. Tutaj też widzę coś związanego właśnie z zagranicą, z obcymi państwami. I czy to będą kursy językowe, czy dalekie wakacje odkładane na później już od dawna, to już zależy od was, ale no powiem tak, na pewno tutaj nie brakuje wam odwagi do tego, aby wyjeżdżać, zmieniać, rozpoczynać od nowa i to jest fantastyczne. Mi się też wydaje, że część z was wyjeżdża za pracą, czy za edukacją za granicę, ale to już taka, słuchajcie, luźna taka dygresja. Momento. Jeśli chodzi o to, co do was przychodzi z kolei, to jest 9 mieczy i no powiedziałbym tak, to jest smutek, depresja, stres, nieprzespane noce, chomik w głowie, który po prostu tutaj w tym kołowrotku się obraca i nie może wystopować. I o co chodzi? Z tym macie się w tym roku rozprawiać. Czyli jest to fantastyczny czas na to, aby pracować nad swoimi lękami, złymi nawykami, nad tym, żeby w ogóle zmienić to, w jaki sposób żyjecie, bo jeżeli ktoś jest cały czas przebodźcowany, źle sypia, odżywia się, że tak powiem, no nieregularnie, robi innym dobrze aniżeli sobie, innym się podkłada i no tutaj czuję od jakiegoś czasu, że jest lęk, napięcie w środku, ale nie umie tego zidentyfikować i zrozumieć, dlaczego tak jest, to tutaj pracujecie nad tym, analizujecie i wiecie, o co chodzi, co trzeba zmienić. Tutaj nawet też widzę, że dla części z was właściwe osoby pojawiają się na horyzoncie, nowe osoby, które mają was bardzo zainspirować, które mają wam dać dużo swojej wiedzy i pomóc właśnie w rozwoju czy przekraczaniu własnych granic. I czy to mają być nowi przyjaciele, czy coachowie, psychologowie, psychoterapeuci, no to chętnie się dowiem,
kto wam się przytrafi, więc piszcie po jakimś czasie. Do przeszłości odchodzi paź buław i wiecie co? On tutaj mi się kojarzy, patrząc na całość rozkładu, z taką postawą, że ja tak jakby proszę innych o szacunek, proszę innych o to, sugeruję im, że coś mi się należy, żeby o mnie dbali, przypominam o sobie. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć po polsku, jaki tutaj będzie związek frazeologiczny, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale coś takiego odchodzi do przeszłości. Czyli zwłaszcza dla osób, które takie są, no bo nie każdy, to jest czytanie ogólne, nie z każdym to będzie rezonowało, więc zgłaszajcie się do czytań prywatnych, ale jeśli tutaj czekacie na to, żeby ktoś wam dał podwyżkę, awans, uznanie, żeby was ktoś przeprosił, to nie czekacie. Dłużej nie czekacie. Albo się sami o to staracie, albo w ogóle zrywacie z kimś takim, kto was ogranicza, kto was nie docenia, kontakty. I to jest, myślę, bardzo istotne. Bardzo istotne. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako 10 mieczy i ja bym powiedział tak, no widzę, że trójki nie obawiają się wprowadzania wielkich zmian, radykalnych zmian i rozpoczynania od nowa. Zwłaszcza dla osób, które miały gorszy czas ostatnio, czy nawet w ogóle gorszy cały rok. Tutaj widzę, że trzeba powstać z kolan. Przez jakiś czas może sobie leżeliście, chillowaliście, że tak powiem kolokwialnie, ale to już jest, słuchajcie, czas, żeby wstać i pracować. Czy nad swoimi lękami, czy nad na przykład nad depresją, czy nad, słuchajcie, nawykami. Tutaj na pewno w tym roku widzę, że trzeba coś zakończyć i odpuścić. Tylko i wyłącznie po to, żeby było wam lepiej. I żeby móc wreszcie wyruszyć w nowe. I to może brzmieć banalnie, ale uwierzcie mi, że ma to sens, bo naprawdę, żeby pojawiło się nowe w waszym życiu, to najpierw musicie zrobić sobie na to miejsce. Dosłownie. Więc trzeba posprzątać w życiu i w relacjach. W Radzie jest paź monet, zobaczcie. Uczeń, student, osoba ciekawska. I tu jest powiedziane, żeby zdobywać nowe, żeby odkrywać, żeby uczyć się, rozwijać, ryzykować i mieć taką postawę otwartą na nowe doświadczenia. A nie na zasadzie, może ja nie będę zmieniać pracy albo miejsca zamieszkania, czy w ogóle nie będę się rozstawać, bo nie wiem, co mnie czeka. A może sobie nie poradzę, a może będzie gorzej. Nie, koniec. Zrywamy z takim myśleniem. Tu jest powiedziane, żeby wyruszyć w nową drogę i po prostu zdobywać nowe doświadczenia, nowe wspomnienia, zamiast żyć tymi z przeszłości. Po prostu. Przeszłości nie ma. Czego nie robić, czego unikać? Paź mieczy. O, słuchajcie, śledzik się pojawił, czy tam śledziczka. Bo to jest ktoś, kto pojawia się i znika, jest niedojrzały emocjonalnie, nie wie, czego chce i wprowadza chaos i niepotrzebny stres do waszego życia, do waszych żyć. I co tu jest powiedziane? Żeby z takimi osobami krótko. Nie umiesz się określić, koniec. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tutaj macie pracować nad ewentualnym lenistwem, słomianym zapałem i takim utknięciu w trybie unikającym. Czyli właśnie, nie będę zmieniał, bo po co? Nie będę wychodził, nie będę farbował, nie będę remontował, no bo nie jest jeszcze tak źle. Jeśli macie wewnętrzną potrzebę do zrobienia czegoś, nawet jeśli to jest a propos wielkich zmian, wyprowadzki za granicę, rozstania czy powrotu na studia, trzeba to robić, bo widzę, że tutaj, jeśli tego nie zrobicie, to będzie wam bardzo źle w tym roku, bo tutaj jest spadek energii, stres, być może nawet depresja, ale nie mówię, że tak będzie. Mówię, że może tak być, jeśli powyższe, jeśli poprzednie to, co powiedziałem, nie będzie spełnione. Więc myślę, że zostawiam was z wiedzą, co macie robić i jeśli tego nie zrobicie, to z wiedzą, jak może to dalej postępować.
Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę, miłosne na pół roku oraz co nowego przyjdzie na jesień. Ja je gdzieś tutaj wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zostawiania po sobie śladów w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.